Jedną z najważniejszych rzeczy w modułach do perkusji elektronicznej jest dobre ustawienie i wyregulowanie triggerów. To właśnie od tego zależy, czy nasza gra będzie naturalna, dynamiczna i wygodna. Dobre dopasowanie czułości, progu wyzwolenia i krzywej dynamiki pozwoli uniknąć przypadkowych dźwięków i sprawi, że każdy uderzony trigger będzie reagował dokładnie tak, jak tego oczekujemy. W tym materiale rozłożymy te ustawienia na czynniki pierwsze i pokażemy, jak krok po kroku działają opcje w zakładce Basic. Trigger U2. Uniwersalny wewnętrzny trigger dwustrefowy. 2 niezależne piezo. Jedno zbiera sygnał z siateczki, drugie z obręczy. Specjalne gumowe zawieszenie poprawia separację i daje czystszy sygnał. Wybierz model High do werbla lub Mid do tomów i floortomów. Trigger U2. Sprawdź na mysoundzone.com. Teraz przejdziemy do zakładki Basic, gdzie znajdziemy 3 najważniejsze ustawienia: Sensitivity, Threshold i Curve. To właśnie one decydują o tym, jak nasz trigger reaguje na uderzenia. Pierwsza opcja to Sensitivity, czyli czułość. Im wyższa wartość, tym bardziej trigger reaguje nawet na lekkie muśnięcia pałką. Jeżeli ustawimy czułość nisko, trzeba będzie mocniej uderzyć, żeby trigger zarejestrował dźwięk. Ważne jest, żeby ustawić czułość tak, aby nawet przy najmocniejszym uderzeniu pałką moduł nie pokazywał wartości 127. Liczba 127 to maksymalna głośność w systemie MIDI i jeśli dobijamy do tego limitu, tracimy naturalną dynamikę. Dlatego najlepsze ustawienie to takie, w którym najmocniejsze uderzenie daje wynik trochę poniżej maksimum, a wszystkie lżejsze uderzenia są wyraźnie rozróżniane. Druga opcja to Threshold, czyli próg wyzwolenia. To ustawienie decyduje, jak mocno musisz uderzyć, żeby trigger w ogóle zareagował. Jeśli ustawimy niski próg, trigger zarejestruje nawet bardzo delikatne dotknięcia. Jeśli ustawimy wysoki próg, drobne stuknięcia zostaną odfiltrowane, a trigger zareaguje dopiero przy mocniejszym uderzeniu. To szczególnie przydatne, gdy zdarza się, że trigger łapie przypadkowe drgania, albo kiedy pałka dotknie go przypadkiem. Wtedy możemy podnieść próg i uniknąć niechcianych dźwięków. Jeżeli trigger reaguje nawet wtedy, gdy tylko delikatnie dotkniesz membrany, podnieś threshold. Jeżeli natomiast lekkie ghost noty zaczynają znikać, threshold jest ustawiony za wysoko. Trzecia opcja to curve, czyli krzywa dynamiki. W skrócie, curve decyduje o tym, jak trigger tłumaczy Twoją siłę uderzenia na głośność dźwięku. Możemy wybrać różne typy krzywych. Linear, liniowa, to ustawienie domyślne. Każde uderzenie jest przeliczane wprost proporcjonalnie. Lekkie uderzenia są ciche, mocne są głośne. To najbardziej naturalna i przewidywalna krzywa, dobry punkt startowy dla każdego. EXP1, krzywa ekspresyjna 1. Przy tej krzywej lekkie uderzenia są jeszcze cichsze niż normalnie, ale mocne szybciej rosną do głośnych. Sprawdza się wtedy, gdy chcemy wyraźnego kontrastu, bardzo cicho kontra bardzo głośno. Dobra dla dynamicznych stylów gry. XP2, krzywa ekspresyjna 2, podobna do XP1, ale efekt jest mocniejszy. Delikatne uderzenia brzmią naprawdę bardzo cicho, a mocne są wyjątkowo głośne. Idealna, gdy chcesz szerokiej skali dynamiki i dramatycznych różnic w głośności. Krzywa logarytmiczna 1. Tutaj już lekkie uderzenia brzmią trochę głośniej niż normalnie. To dobre ustawienie dla osób, które grają delikatnie i chcą, żeby ich lekkie nuty były bardziej słyszalne. Krzywa logarytmiczna 2 jeszcze mocniej podbija lekkie uderzenia niż log 1. Nawet subtelne muśnięcia pałką stają się wyraźne. Przydatne, gdy grasz lekko i chcesz, żeby wszystko przebijało się przez mix. Spline, krzywa wygładzona.
To specjalna krzywa, która stara się uśrednić reakcję triggera. Lekkie uderzenia są trochę głośniejsze, a bardzo mocne trochę cichsze niż normalnie. Dzięki temu wszystkie uderzenia brzmią bardziej wyrównanie. Świetna opcja, jeśli chcesz, żeby twoja gra była równa, nawet jeśli grasz nierówno, dynamicznie. Load 1, w tej krzywej nawet lekkie uderzenia brzmią dość głośno. Różnica między cichym a mocnym uderzeniem jest mniejsza. To dobre ustawienie, jeśli grasz delikatnie i chcesz, żeby wszystko brzmiało donośnie. Loud 2, jeszcze mocniej niż Loud 1, tu naprawdę nie trzeba się wysilać, żeby było głośno. Różnice dynamiczne są mocno spłaszczone, przydatne, gdy chcesz, żeby każdy dźwięk był wyraźny i przebijał się, nawet jeśli grasz bardzo lekko. Podsumowując, linear to naturalne ustawienie proporcjonalne. EXP1 i EXP2 dają duży kontrast między cichym a głośnym. Log 1 i log 2 sprawiają, że lekkie uderzenia stają się głośniejsze. Spline wygładza dynamikę i wyrównuje grę. Loud 1 i Loud 2 zamieniają nawet lekkie uderzenia w donośne dźwięki. Najlepiej zacząć od linear, a potem eksperymentować i sprawdzić, która krzywa najlepiej pasuje do twojego stylu gry. Trigger U2. Uniwersalny, wewnętrzny trigger dwustrefowy. 2 niezależne piezo. Jedno zbiera sygnał z siateczki, drugie z obręczy. Specjalne gumowe zawieszenie poprawia separację i daje czystszy sygnał. Wybierz model High do werbla lub Mid do tomów i floortomów. Trigger U2. Sprawdź na mysoundzone.com. Podsumowując, sensitivity ustawia czułość triggera, threshold eliminuje niechciane przypadkowe uderzenia, a curve pozwala wybrać sposób, w jaki siła naszego uderzenia zamienia się na głośność dźwięku. Właśnie te 3 ustawienia w zakładce Basic są fundamentem tego, jak trigger będzie reagował na grę.